Cześć, witajcie w kolejnym vlogu Słonecznej Farmy. Dzisiaj taki nietypowy vlog, bo cofniemy się trochę w czasie. Nagram wam trochę wrzucę wam po tym trochę archiwalnych materiałów. Jak zaczynałem budowę vana, kupiłem bazę pod campervana i go sam przebudowałem. Kupiłem go w czerwcu w roku 2022 i budowałem go jakoś do marca 2023 i skończyłem jakoś krótko przed zawałem. I dlaczego spytacie się, nie nagrywałem materiałów. I później też jeździliśmy trochę tym vanem po Anglii, jeździliśmy po Europie. Nie nagrywaliśmy żadnych materiałów. Dlaczego? Ponieważ pewnie jak sami sobie zdajecie sprawę, zebrać się do nagrywania to nie jest wcale tak łatwo. Gdzie jak ja budowałem kampera, to miałem jeszcze pracę, robiłem nadgodziny, nie miałem warunków tak naprawdę, robiłem to wszystko na podwórku. Było mi bardzo ciężko, żeby te parę godzinek po pracy zmęczony jeszcze coś porobić. Pogoda do tego, warunków pogodowych często wiecie jak w Anglii jest. Nie było, żeby tego vana robić i naprawdę nie było to proste i jeszcze do tego myśleć o nagrywaniu, gdzie tak naprawdę zawsze łatwo jest, jak oglądamy tych wszystkich youtuberów. Teraz sam jestem youtuberem, no, można tak powiedzieć, ale jak oglądałem tych wszystkich youtuberów i zawsze nam się wydaje, że to jest takie proste, że oni po prostu włączają kamerę, pogadają, zmontują sobie jakiś tam filmik, wow, i super, i jeszcze do tego później kasę zarabiają. A tak naprawdę jak chcecie się sami za to zabrać i traficie na ten mur przeszkód, tak naprawdę nie mówię, że jestem jakiś zupełnie stary pierdziel, ale no nie jest mi tak łatwo z tą technologią. To jest wszystko skomplikowane, poszukać jak montować te filmy, gdzie, co, dlaczego. To już głowa zaczyna być taka i do tego jeszcze macie pracę. To naprawdę nie jest takie proste. Dlatego ja podziwiam wszystkich youtuberów. Dla mnie na YouTubie oczywiście tam jest dużo głupot, ale YouTube jest wielką inspiracją. Gdybyśmy my to mieli w latach naszej młodości, tą inspirację, to by było na pewno zupełnie inaczej, bo dużo właśnie w YouTubie jest dużo inspiracji, dużo można ominąć te wszystkie głupoty i czerpać inspirację, co ludzie robią, znaleźć wszystko, nawet jeżeli czegoś nie potraficie, ale chcecie, to możecie to na YouTubie znaleźć. Dla mnie na przykład było wielką inspiracją oglądanie wszystkich tych ludzi, którzy już to zrobili, taki jak na przykład Faza Fazowski, który był jednym z pierwszych youtuberów, zaczął podróżować. Później wielkim natchnieniem było dla mnie tak naprawdę początkiem to, co zrobiło podróżowanie. Rzucili, sprzedali, nie wiem czy oni sprzedali, czy po prostu wynajmowali dom w Anglii, rzucili wszystko i zaczęli jeździć. Też na pewno nie było im prosto, rzucili się na głęboką wodę i to była taka wielka inspiracja. Tak samo podróże wojownika, no jest tych kanałów ogrom, Terrasfera, naprawdę mógłbym tu przytaczać podróże, to już mówiłem, podróże wojownika, ale co jeszcze, angielskie programy też jak Indie Project na przykład, że też wyjechali do Portugalii, kupili sobie taką małą faremkę i zaczęli sobie tam dłubać. No naprawdę masa jest tych ludzi, którzy nagrywają. Tak samo Goblin Odkrywca, Odyn, Corsair. Chłopaki lubią to, co robią, szukają tych skarbów, tych monet, po Tamizie chodzą, no super zajawka. I to było taką inspiracją, żeby ruszyć się i zacząć coś robić, naprawdę. I dlatego teraz pokażę wam te materiały, które coś tam nagrywałem, jakieś zdjęcia robiłem, może znajdę jakiś archiwalny materiał, gdzie próbowałem coś nagrywać i to wszystko tutaj wrzucę. Także oglądajcie i na razie do zobaczenia w następnym vlogu. Co Skubi?
Też chcesz być we vlogu? Pokaż się. Scooby. I pamiętajcie, takie chciałem coś powiedzieć, nie oceniajcie, bo łatwo jest tak naprawdę oceniać. Ja nie mówię, że ja sam czasami nie oceniałem, ale staram się z tym walczyć. Nie oceniajcie, bo dopóki sami czegoś nie spróbujecie, nie zrobicie, to z poziomu własnej kanapy jest łatwo powiedzieć: o, ja bym to zrobił tak, a ja bym to zrobił inaczej. Uwierzcie mi, że jak spróbujecie to robić, to nie jest takie proste. Także ja polecam wszystkim spróbować, nie tylko o tym mówić, ale spróbować, zrobić samemu. I do zobaczenia, na razie. Subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli wam się podoba. Nara. Scooby. Jeszcze dogram trochę materiału, bo co zapomniałem powiedzieć, jaki był koszt przebudowy tego kampera. Baza na kampera to był Fiat Ducato 2017 rok, to było w 2022 i ten Fiat Ducato 2,2 130 koni, on kosztował 12 tysięcy, czyli baza kosztowała 12 tysięcy i cała przeróbka kosztowała mnie, podejrzewam, blisko 15 gdzieś. Dycha poszła od razu na praktycznie wszystkie części, które zamówiłem, bo ja się nie bawiłem w używane, w jakieś coś, nie miałem czasu, żeby gdzieś tam szukać, bo wiem, że się da. Niektórzy powiedzą: o, bo możesz znaleźć jakiś tam second hand używane, czy gdzieś tam materiały jakieś ale ja po prostu zamawiałem wszystko Amazon, gdzieś tam firmy, okna oryginalne do Metika, zbiorniki, wszystko tam było zamawiane, po prostu nowe. I to wszystko, te koszty łączne, czyli wyszło gdzieś 12 plus ten, z 27 tysięcy podejrzewam, poszło na tego vana. No, budowaliśmy go pod siebie, nie budowałem go na sprzedaż, bo jednak jak się buduje na sprzedaż, to trzeba troszkę myśleć, żeby jakby zarobić na tym, bo jeżeli tak budujemy sercem, to nigdy na tym nie zarobimy. I sprzedaliśmy tego vana, tak naprawdę niedawno go sprzedaliśmy, w tym tygodniu, i dostaliśmy za niego 26 tysięcy, czyli tak naprawdę wyszliśmy na zero. Tak jak włożymy wszystkie te części, które my chcemy, ludzie tego nie doceniają, że tam są oryginalne jakieś części, że to wszystko kosztuje. Każdy patrzy bardziej wzrokowo, jak ten van jest zrobiony, i nie chcę słyszeć, że tam: o, włożyłeś na mechanika 2000 funtów wydałeś, albo na to wydałeś tyle i tyle. Także ktokolwiek kupił naszego vana, to myślę, że naprawdę trafiło mu się super. Także taki był koszt, 27 tysięcy. Czy to dużo, czy mało, nie wiem, ocencie sami. Wydaje mi się, że no takie normalne to są koszty. Teraz wszystkie materiały, wszystko poszło strasznie do góry, także to, co można było jeszcze parę lat temu, 5 lat temu przerobić za tyle, teraz już ta cena jest dużo, dużo wyższa. Także na razie oglądajcie i pa. I zaczynając od zewnątrz samochodu, tutaj dodaliśmy tą owiewkę. Z boku dodaliśmy te owiewki, które też osłaniają od wiatru i od deszczu. Bardzo fajna rzecz. Z zewnątrz jest markiza wysuwana na 2 metry. Jest to Fiamma F45S. Jest światło na zewnątrz, takie LEDowe, 12V. I idąc dalej, mamy wlew na wodę. Wlew na wodę, podłączenie do prądu z zewnątrz. Tutaj jest wywiew trumy, boiler do ogrzewania wody. I jest też wejście na gaz. Pod samochodem mamy 2 zbiorniki na wodę.
1,75 litrów na czystą i 50 litrów na wodę brudną i zbiornik gazu. No, zacięło się coś. Chyba się ten drucik włożył. Jest też zbiornik gazu 25 litrów na zewnątrz samochodu. Spróbuję Wam to pokazać. Będą też ujęcia z drona. Ale na zewnątrz samochodu jest na górze samochodu jest panel słoneczny 400 W, jest max fan i jest też okno zewnętrzne u góry i wiatraczek w łazience w toalecie. Teraz przechodząc do środka, na pewno zapytacie się, dlaczego nie robiłem nagrań z budowy vana. Powiem Wam szczerze, że no nie jest mi łatwo nagrywać. Mam już swoje lata, a po drugie ciężko jest, jakby podziwiam wszystkich youtuberów, którzy jakby chodzili do pracy, nagrywali wideo, budowali. No, chodząc do pracy nadgodziny plus, no prawie zajęło to prawie rok czasu. I naprawdę, uwierzcie mi, szukałem motywacji wszędzie, bo nie było łatwo robić to po godzinach, plus nie miałem garażu, wiadomo, pogoda. Także podziwiam wszystkich, którzy to też robili. Ale w środku tak, zmieniliśmy fotele. Tą podwójną ławkę do tyłu wyrzuciłem, ale to nie jest ta oryginalna fiatowska ławka, to jest od Mercedesa Sprintera, ponieważ ona ma jakby ten boks na dole. I żeby też wyrównać ten poziom, dodałem jakby wysokość do tego. W środku tej ławki jest Webasto 5 kW. Powiem Wam, 5 kW jest naprawdę, to jest za dużo nawet na tego vana, bo tu w ciągu 2 minut jest już fajnie ciepełko. Starczyłoby, podejrzewam, te 2 kW. Te dwa przednie fotele są obracane, obydwa się obracają. Dodane są do nich tylko te obrotnice. W następnym odcinku powiem Wam, jakie były koszty tych obrotnic, nie pamiętam teraz dokładnie. I teraz tak, wchodząc do środka, mamy ten stoliczek, ja zrobiłem sam. Jestem stolarzem z zawodu, także nie było to dla mnie jakieś wyzwanie, nie wiadomo jakie. Też na pewno mi pomogło to w zabudowie, bycie stolarzem. I jakby moja praca, pracowanie na jachtach też no na pewno było mi łatwiej trochę z zabudową. Tutaj mamy okienko. Jest to oryginalne okienko Dometica. Dosyć drogie są te okna. No okna to był duży koszt, bo obydwa okna są Dometica. Mamy tylko 2 okna, nie mamy okien na suwanych drzwiach, nie ma okna. Chcieliśmy, żeby to było jak najbardziej prywatne. Jest tylko okno to górne tutaj w sypialni. Też Dometica. Bardzo fajne, można sobie na gwiazdy popatrzeć. To jest chyba 700 na 400, coś takiego. Patrząc dalej, tutaj jest łazieneczka. Rolowane drzwi kupione z eBaya. Na suwnicy, na takiej rolce. One nie chodzą tak lekko, ale jakby są bardzo fajnym rozwiązaniem. Wszystko w środku jest wyłożone. Zapalę światło. Wszystko w środku, tu jest wiatraczek, wywiew. 2 poziomy. Powolutku i szybko. Światełko.
Taki napstryczek, nic nie wiadomo jakiego. To z Ikei. Prysznic jest z guzikiem, czyli można się namydlić, żeby nie marnować za dużo wody i później spłukać. Lusterka z Amazona, takie plastikowe, nie polecam. Bardzo zniekształcają. Coś tam można zobaczyć, ale bardzo to zniekształca. Ogolić się pewnie można. Krateczka, toaleta chemiczna. I tutaj wszystko jest wyłożone. Też Wam dam link do tego. To jest wszystko wyłożone takim plastikiem 2 mm. Bardzo fajna sprawa, bardzo fajna rzecz. Brodzik jest zwykły, to nie jest żaden brodzik specjalny do kampera, to jest zwykły brodzik, chyba 700 na, nie wiem, musiałbym zmierzyć. Mam tu gdzieś miarkę. Gdzieś tu miałem miarkę. O, jest tutaj. Ten brodzik to jest 700 na 900. Także dosyć dużo miejsca jest w łazience. Teraz patrząc po drugiej stronie, tu mamy rozsuwane drzwi, też 3 lusterka, które bardzo zniekształcają. Wszystkie te dodatki tutaj są takim materiałem. 15 metrów tego materiału zapłaciłem 120 funtów. Jest fajny. Link będzie gdzieś w opisie. To wszystko robiłem sam. To jest wszystko robione z 9 plywooda. No bo jakby gotowe te fiatowskie trimy, one kosztują 350-400 funtów. Także no dosyć duży wydatek za takie. A zrobiłem to z 9 plywood i tu jest plexi, taka chyba 3. Flexi plywood też do kształtu. Tutaj też to jest wszystko plywood oklejony materiałem. Wszystko robiłem sam. Tu cieniutka sklejeczka, 6. Tak samo jeden panel malowany, bo tu jest kuchnia, to wiadomo, olej się może pryskać. Na dole jest panel obity materiałem, też 6. Wszystko na wkręcikach można zdemontować, dojść tam do tych wszystkich mechanizmów. Sufit zwykła sklejeczka, leciutka 9. Pomalowana na biało. Światełka 12V LED. 4, nie za dużo, ale starczają w zupełności. Tutaj jest sterownik Webasto. Tutaj mamy górne światło zewnętrzne, to jest wewnętrzne. Gniazdko na 230V i USB, ładowanie USB. Tutaj zaczynając po kolei mamy gazóweczka z piekarnikiem z Amazona, 2 szuflady. Sorry za burdel, ale używamy już. Tu są 2 szuflady. Lodóweczka też na 12V. Też będzie link później w następnym filmie. Zlew bodajże z Ikei. Tu śmietniczki. W jednym jest mydło, w drugim jest płyn do naczyń. Tu jest magnes na noże, wieszaczek na różne łyżki, pierdoły. I tu jest cały mój control panel. Pierwsze to jest światło, można zmieniać kolory. Jest pilot gdzieś, nie mogę go znaleźć teraz, ale gdzieś w szafkach jest pilot. Można zmienić na różne kolory wieczorem, fajne to jest. Teraz tak, tutaj drugi przycisk to jest pompka wody. Trzeci to jest włączanie prądu do boilera, trumy z ciepłą wodą, a tutaj obok jest włączanie boilera 70 stopni 50 wyłączony. Później mamy czysta woda, praktycznie no jest pusty zbiornik, musimy zatankować, i brudna woda. To są te 2 wskaźniki, czysta woda i brudna woda. To jest wskaźnik gazu. Pokazuje 13,6 V teraz. To podłączenie, ten kabelek tutaj, który idzie do góry, to jest mój TP-Link podłączony do
zewnętrznej anteny na dachu 4G. Także wykręcamy te dwie antenki, które są z tyłu i one są wkręcone do tej anteny z zewnątrz 4G, żeby zwiększyć zasięg. Zwykły TP-Link na kartę SIM. Karta SIM bez internet bez limitu, 20 funtów smart. 20 funtów miesięcznie to kosztuje tutaj na Anglię. Top boxy, jak widzicie, wszędzie naokoło, nad łóżkiem top box. Te szafki górne, wszystko tam jest obite materiałem, drzwi są obite materiałem, materac jest na miarę 1,85 m na 120. Spokojnie, ja mam 1,80 m, Gosia jest dużo niższa, ma bodajże 1,60 m. Telewizor 12V, on jest na takim wysuwanym ramieniu, można go w każdej pozycji tutaj do góry podciągnąć. Jak śpimy, to zawsze sobie bierzemy go na dół. Obracać go można w każdą stronę. Jest tutaj gniazdko na 230V. Także gniazdko jest jedno, jest tutaj w sypialni. Tutaj są lampki, które są na 12V. Plus mają też wejście USB, że można sobie telefon, takie organizery, można sobie telefon włożyć, coś tam sobie można włożyć. I tutaj jest kontrol do MaxFana. MaxFan bardzo polecam, fajna rzecz. Robi jak naciśniemy raz, to pokazuje jaka jest temperatura w środku, jest wyłączony. Można robić nawiew do środka, można robić nawiew na zewnątrz, regulować prędkość. Bardzo cichutko chodzi, jak na 20% się ustawi, to praktycznie go nie słychać. Materac jest taki dosyć gruby, on ma z 25 cm, bardzo wygodny, bardzo fajnie się na nim śpi. Tutaj jest taki access panel, można go wyciągnąć i jest access do garażu. Trochę burdel, on jest tylko na takich fastmantach, które używamy u nas w pracy. Także to jest sypialnia, kuchnia, łazienka z ubikacją. O czym jeszcze nie mówiłem. Tutaj jest wywiew ciepłego powietrza z Webasto i ten wywiew też jest w łazience, że można tam spokojnie rozwiesić i suszyć na przykład pranie. Ten wywiew jest za drzwiami. I tutaj na dole też pod stoliczkiem jest takiej dosyć miejsca na buty, można tam buty pochować, my tam buty chowamy. I tu jest to ostatnie nasze gniazdko do laptopów, do ładowania laptopów, innych rzeczy, jak używamy na stoliku, operujemy. Także z wewnątrz to już by było wszystko. Na zewnątrz pokażę Wam jeszcze garaż. I tutaj z tyłu w garażu po prawej stronie mamy całą hydraulikę. Jest pompka, pojemnik wyrównawczy, truma 5-litrowa i tutaj jest czujnik gazu, CO2 i różnych takich innych rzeczy. Po lewej stronie mamy dwa akumulatory po 100 Ah, jak widzicie. Cały zestaw elektryczny mam z Polski od kapitana przyczepy, łącznie z akumulatorami, polecam. Bardzo fajna cena, z panelem, do tego był inwerter, ładowarka, solar charger, czyli ten solar controller raczej, to u góry MPPT. I tu jest przepraszam, muszę tam zajrzeć, Azow, coś takiego. Może sobie zobaczycie od góry. To jest wszystko od kapitana, cały zestaw jest od kapitana przyczepy i kosztował bodajże 1100 funtów. Nie wiem, ile to tam na polskie wychodzi. Także tu jest elektryka po lewej stronie, włączanie światełka w garażu, LED. Trochę, jak widzicie, bałaganu.
rzeczy na grilla, podjazdy, krzesełka, jakiś materac nienapompowany, na plażę rzeczy. Te dolne panele są drewniane, bo tutaj się wszystko i tak brudzi, pomalowane na czarno. I tak wygląda ten garaż z tyłu. Jak widzicie, materac tutaj dobrze go widać, jest dosyć gruby, ale jest naprawdę z gąbki warstwowej, wygodny. Na górze jest memory foam, to pianka pamięci, która się dostosowuje do kształtu, jest super wygodny, polecam. I tutaj z takiej ciekawostki ten pilot, jedyna wada tego pilota do Maxfana, to znaczy to nie jest pilot, to jest ten Maxfan, on jest bardzo czuły. Czasami wystarczy, na przykład ja rano wstaję i włączam, przyciskam przycisk od telefonu i on się potrafi uruchomić. Potrafię coś naciskać telefonem albo telewizor, tak samo pilot od telewizora też aktywuje tego Maxfana. Nie wiem czemu tak jest bardzo czuły. Bardzo ta częstotliwość chyba jego jest czuła na te wszystkie. Tutaj jest też obite materiałem, jest akces, ale to jest akces panel, bo tam są żarówki, akces do świateł zewnętrznych, czyli tu zawsze musi być akces. Te panele na drzwiach też są jakby tylko na śrubkach, można je zdemontować i mieć akces, ale jest wszystko fajnie zrobione na ciasno. I najlepszy zakup chyba w tym vanie, jeden z lepszych, to jest tu kamera cofania, nie żadna wireless, tylko jest na 12V podłączona do jakby światła wstecznego, czyli jak wbijamy wsteczny, to włącza się tam przy lusterku jest ekranik i włącza się widok na kamerę cofania. Jest to naprawdę najlepsza rzecz w tym vanie. Tak ułatwia życie, bo przedtem zawsze cofałem i musiałem mówić do gości: wyjdź, zobacz, czy jeszcze mamy miejsce. Teraz po prostu patrzę się i co do milimetra mogę cofnąć, także to jest jedna z lepszych rzeczy, którą naprawdę polecam. Już mamy jakiegoś domownika, jakiś pajączek się zagnieździł. Powiem wam, że boję się pająków bardzo, także będzie musiał stamtąd zniknąć zaraz. I to by było na tyle. Zapraszamy do następnego odcinka. W następnym odcinku powiem wam o kosztach vana, kosztach zabudowy i tyle. Na razie, trzymajcie się.